Dzień dobry, kolejny odcinek. Jak widać, ja już na miejscu w kuchni rozpalonej to mocno, bo pierwsze co to musi wpaść herbatka, woda się już gotuje, a dzisiaj odcinek wokoło elektryki, bo trzeba między innymi zgadnąć, co się kryje w tej gmatwaninie kabli. Ja ciągle nie odciąłem tej starej instalacji, no bo co tu dużo mówić, jest ona mi ciągle pomocna. Mam tu gniazdko, mam tu światło, w korytarzu tak samo. No nie mam jeszcze pomontowanego nowego oświetlenia, więc ciągle jadę na tym starym. No i co w sumie ważniejsze, to ta stara instalacja zasila też jeszcze drewnianą chałupę. Więc nie mogę jej się tak w 100% pozbyć, no ale mogę częściowo z niej schodzić. Akurat w tym pomieszczeniu, no to do likwidacji będzie raz, dwa, trzy, być może 4. No i ten kabel, który tak dziwnie wchodzi w ścianę. Więc tych gniazdek, puszek znaczy, no zrobi się zdecydowanie mniej. Tą ścianę zostawiłem na sam koniec, jak widać ona jeszcze nie pomalowana, no bo jak powiedziałem, te gniazdka trzeba pousuwać i dopiero będzie malowanie. Także będzie chwila rozkminki, co tu się kryje i czy coś już mogę z tego na przykład wywalić. No a potem ciąg dalszy dłubaniny tu przy elektryce, bo pora najwyższa dokończyć te kable, gdzieś tam uporządkować, być może tu też już położyć przewód pod nowe światło, no tak żeby następnym razem być może położyć resztki tynku albo i nawet gładzi. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Także zaczynam oczywiście od myślenia nad tym, a w zasadzie to próbówka i badania, gdzie jest prąd. Niestety okazuje się, że ta jedna puszka to jest główna rozdzielnia na wszystkie inne pomieszczenia. Więc póki co tego nie ruszę. No muszę jednak tutaj sobie światła pokończyć i zrobić nową instalację. Dopiero pozbędę się tej. A żeby zrobić w całości nową instalację, no to jednak biorę się za gipsowanie i obsadzanie tej puszki, tu przewodu, no i poukładanie tego wszystkiego, co tu sterczy. Raczej nic ciekawego, bo po prostu trzeba będzie wiercić, dawać te takie kołki, układać kable, no i na koniec gips i być może potem jeszcze tynk. No otworzyłem drzwi do pomieszczenia, żeby ciepło leciało, bo na razie zaledwie 6 stopni, więc temperatura nie jest za specjalna. No lepiej jak gips czy tynk, żeby było te około 10. Dopiero będę dokładał. Ale z kablami, poukładaniem też mi się chwilę zajdzie. Ten przewód 5-żyłowy, 6 mm², no jest na tyle sztywny, że bardzo trudno go osadzić. Pomagam sobie, nawet nie wiem, czy tam widać trytytkami. No i jednak już pokroczek po kroczku skakuje gips, bo co go tu dognę, to mi tu wyskakuje, więc muszę to po prostu takimi fragmentami gipsować. Myślę, że gips to nawet jak jest te 6 stopni, to nic mu nie szkodzi, on zasycha bardzo szybko. O, już jest w tej chwili suchy, a położyłem go dosłownie 5 minut temu. Tyle co tu. Potem puszkę, no puszkę to przed chwilą, więc tu jest jeszcze wilgotne. No ale myślę, że pomału będzie to szło. I tak fragmentami. Trochę gipsu, trochę doginania kabli. No i za jakiś czas pewnie się włączę, jak już będzie większy postęp. A tu co? Aha, mało wody nie wylałem. To znaczy trochę wylałem. Chwilę to trwało, ale finalnie przewody pomocowane. Jak widać, sterczy tu niezła ośmiornica. Nawet może nie ośmiornica, tylko jakiś mutant, bo tych przewodów jest do groma, elektryczny mutant. No oczywiście dzisiaj nie będę tego wszystkiego do rozdzielni montował. Bardziej mi chodzi o to, żeby to wszystko już było na sztywno i po prostu położyć tynki. Tu finalnie, gdzie zostawiłem tą jedną wybitą cegłę, nie będę przecinał przewodów tak na styk, tylko każdy nadmiar po prostu wcisnę tam z tyłu. No i tu będzie też jakaś taka, nie wiem jak to nazwać, zasłonka po prostu, deseczka z płyty, która mi to wszystko przykryje. No i ogólnie teraz jeżeli bym robił rozdzielnie, to jednak bym to robił podtynkowo, a nie natynkowo. No ale człowiek się uczy całe życie przecież. Tak to jest. No dobra, trzeba odkurzać, odpylić, przemyć, no i potem zrobić sobie jakąś chwilę przerwy, a po przerwie brać się za gipsowanie, a może i gdzieniegdzie już tynkowanie. Zobaczymy. Niby już styczeń, ale na dworze ciągle robi się szybko ciemno.
Szczególnie jak jest tak pochmurnie. W ogóle teraz to przyszła nie wiadomo skąd mgła, tak dosłownie momentalnie i pewnie na wieczór będzie ona coraz większa. Więc ja cóż, już światełko zjadłem, ściana wydaje się, że cokolwiek przeschła, chociaż dużo tej wody, zresztą widać po podłodze, ile tu poszło. Przemyłem ją tak, żeby następnym razem móc już sobie tu gładzić, gładź. Gładź oczywiście muszę kupić, no a dzisiaj dokończę po prostu jeszcze te fragmenty, gdzie trzeba mi ułożyć tynk. No tu będzie sporo dłubaniny, bo w tym narożniku to na pewno niewygodnie, ale to już jakoś pomału zrobię. Aha, no i jeszcze ten kabel trzeba mi położyć, no i tutaj też go jakoś zamocować i potem albo gipsem, albo tynkiem ogarnąć. Nie pokazywałem chyba tego, a zapomniałem, no popisywałem sobie ponownie przewody, bo już mi się myliły, które są które, nawet podwójnie jak widać, czy potrójnie, bo tu jest stary znaczek, tutaj jeszcze podopisywałem. To samo zrobiłem na końcach, które gdzieś tam wychodzą dalej. No i zostawiłem sobie też miejsce na monitoring, a w zasadzie ewentualne kable z internetem, które tam będą. To śmieszne zatkane kołkiem, to jest przewiercona dziura, której nie chcę po prostu zatynkować. Tak samo jest dziura tam głęboko i jest do góry dziura. No i tego tynkować na razie nie chcę, bo jeszcze do końca nie wymyśliłem, jak ta instalacja będzie wyglądała. Ale okej, tu już tyle gadania. Włączę się jak skończę, bo tu nie ma o czym opowiadać więcej. Ogarnięte, na dzisiaj oczywiście ogarnięte, czyli tu gdzie się wszędzie dało. Położyłem, porobiłem też zaprawki z tynku. No tam narożnik wyszedł jak wyszedł, nie jest źle. Na pewno trzeba będzie go jeszcze gładzią podrównać. No i tu trzeba będzie też jeszcze troszeczkę pozabezpieczać, żeby to nie było takie szorstkie, tylko też obrobić to tynkiem. No ale teraz nie miałem jak, bo już bym zruszył te przewody i kable. Także, aha, sufit, no sufit, jak i takie większe miejsca, to sobie po prostu robiłem pomieszanym tynkiem z odrobiną gipsu. No dzięki temu to było sztywniejsze, z sufitu nie spadało. No a tak jak tu można było też położyć od razu grubszą warstwę. Więc to niech sobie zasycha. Ja teraz co? Biorę się pewnie za wiercenie mocowań pod lampki. Czyli raz, dwa, trzy, cztery. Muszą tu być wywiercone. Lampki, lampeczki, a w zasadzie to takie panele LED. Postanowiłem, że będę coś takiego montował, czyli płaskie i podłużne. No po taniości szczerze mówiąc, bo to kosztuje tam kilkanaście złotych, ale mocno świeci, 18 W. Już sobie wcześniej podłączałem to i naprawdę robi robotę. Światło jest zimne, neutralne, białe, więc takie powiedzmy w miarę uniwersalne. Tak, dobrze mówię, dobrze mówię. No i cóż, trzeba będzie to jakoś pomontować. Mówię jakoś, bo to wszystko jest bardzo delikatne. Kołeczki też malutkie. No i trzyma się to na takich wciskanych powiedzmy, nie wiem jak to nazwać, no blaszkach i tyle. Takie malutkie blaszki, potem się dociska jedno do drugiego. Aha, no i jeszcze te kabelki, oczywiście też nie są za grube, tylko te przewodziki, no takie dosyć cienkie, no ale to i tak dużego prądu nie pobiera, więc jakoś to będzie. Teraz trzeba wymierzyć gdzieś tamto, między innymi, albo tu i montować, znaczy wiercić. Te panele są leciutkie, więc i kołeczki bardzo miniaturowe. Nawet nie wiem, czy ja mam wiertełko. Nie, no dobra. 4 mam. Myślę, że 4 ogarnę. No wziąłem sobie jeszcze ten gadżet, który teoretycznie ma zatrzymywać trochę pył, żeby się nie kurzyło. No i niby on jest od 4, no to może akurat trochę tego syfu do środka złapie przy wierceniu. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Do równego wywiercenia i w zasadzie zamontowania lampek, no mam taki bajer, to jest ta miarka w sumie taka uniwersalna, która też mierzy laserowo odległość, ale jak widać ma ona krzyżyk, więc spróbuję sobie tym jakoś wyznaczyć, czy mi to wyjdzie, nie wiem, zobaczymy pewnie za chwilę, jak to się w praktyce sprawdzi. No powiem wam, że te kable wypuszczałem mierząc ręczną miarką, teraz ustawiłem laser, no i jest niemal idealnie, gdzieś może jakieś pół centymetra tylko przekosiłem, więc jest spoko. No skoro jest równo, no to pozostaje mi tylko wymierzyć odległości od ściany, tu
I pewnie tu, żeby było równo. No i mniej więcej pomyśleć, na jakiej odległości zrobić tu lampkę. Nic trudnego niby. 2 dziurki zaznaczone, no i już chciałem wiercić, ale jednak guzik z tym, bo wiertło musi być zdecydowanie dłuższe. Oczywiście mogę go troszeczkę wypuścić, no ale ile ja się wiercę potem? 2 cm w ścianę? No jednak dla takich krótkich i małych średnic to na zbieranie kurzu pyłu nie ma większego sensu. Aha, ten zbiorniczek jednak daje radę. Ja to odwrotnie nasadzałem, oczywiście, bo wiertło od dołu, no i teraz wystaje odpowiednią ilość. Tada! To pierwsze wisi. Oczywiście wisi jako przymiarka. Jeszcze niedocelowo, dlatego też trochę od góry odstaje. Chciałem po prostu zobaczyć, jak to się zatrzaskuje. Dosyć prosto, więc spoko. No teraz to zdejmę, bo raz, że nie będę jeszcze tego podłączał. Dam radę zdjąć to jedną ręką. Chyba nie dam rady zdjąć jedną ręką, a może i dam. Ok, tu poszło, to i może tu. Gdzie ten zatrzask jest? Opa! Poszło. Tak, dlaczego ja to odkręcę? No bo raz, że muszę oczywiście pozarabiać sobie te przewody i ściągnąć tą otulinę. 2, że jeszcze będę malował na raz sufit, więc no to mi będzie tylko i wyłącznie przeszkadzało. Także teraz ja odkręcam te blaszki, a zostawiam po prostu puste miejsca, a w zasadzie to kołki, potem żeby to szybko zamontować. Nie przewidziałem jednej rzeczy. Bo o ile o tu, gdzie mi dochodzi przewód i wiem, że tu nie ma żadnego, to łatwo sobie wiercę. Czy tu tak samo. No ale nie przemyślałem tego, że przecież tu wzdłuż idą mi też przewody z prądem doprowadzające od tamtej puszki do środka. No i teraz przewód idzie tak wzdłuż, a ja potrzebuję dokładnie gdzieś wzdłuż wywiercić przecież otwory. No i boję się, że przewiercę ten kabel doprowadzający prąd. No i mam teraz wyzwanie. Muszę znaleźć stare filmiki, zobaczyć, czy ten przewód idzie równo z tamtymi, czy jakoś inaczej. Mam gdzieś taki jeszcze, o właśnie, do badania przewodów elektrycznych pod tynkiem. Może tym spróbuję to zrobić. Idę szukać. Używałem tego dopiero raz. Wtedy się przydało, więc mam nadzieję, że i teraz mi to pomoże. Kurczę, jak to było? Częstotliwość? Nie. To jest czułość. No dobra. Czułość na maksa. No i próbujemy. Na początek na takim przewodzie, żeby sobie przypomnieć, jak to działa. Ok, dotykam. Widać, że skala prawie maksymalna. Odsunę pół centymetra. Pyka, ale skala jest mniejsza. No dobra, to próbujmy po suficie powolutku. Tu łapie? No nie, coś jest nie tak, nie powinno. Czemu tu łapie? A, bo to może być przecież stary kabel, no tak. Stara instalacja, dlatego łapie, lećmy dalej. Tu nie ma i za chwilę powinno znowu złapać. Jest, czyli mój przewód niby gdzieś tu. No może być przesunięty po prostu o centymetr względem tego. Przesuńmy kolejne pół centymetra. No nie, coś to nie działa tak jak powinno. Kurczę, ale czemu? Przecież jak przesunę tu do przewodu, jest super. Czyżby co, strop tak to zaburzał? Na stropie przecież jest jakieś tam metalowe zbrojenie. No tak. Bo gdzie nie przytknę, to w jakiś sposób to działa i sygnalizuje. No dobra, pobawię się czułością, może to coś zmieni. Aha, jeszcze gorzej. No a teraz nie ma nic. No kurczę, jednak chwilę trzeba się z tym pomęczyć. No i nic z tego, na suficie to nie działa, robi fałszywe sygnały albo wcale, więc nie ma wyjścia, nie dokończę dzisiaj tego jednego wiercenia, tylko muszę zobaczyć na starych filmikach, albo gdzieś miałem też zapisane, jakie tu były odległości, na przykład od ściany. No nic, trudno, tak to bywa, więc póki co chyba tyle na dzisiaj. Bo nie zaryzykuję jednak teraz wiercenia, teraz wieczorem, a w zasadzie już w nocy. No trudno, następnym razem będę miał wymiary, to sobie po prostu to ogarnę. Parę dziurek zrobione, no chociaż dobre. I to na dzisiaj. I to będzie chyba tyle na dzisiaj.
Dołożę jeszcze na pełno do pieca. Niech to pod tą kuchnią się pali jak najwięcej, jak najdłużej, bo ciepło zawsze wtedy dłużej będzie się utrzymywało w budynku. No a na dzisiaj, jak powiedziałem, tyle. Dziękuję za obejrzenie i do następnego razu.